Dzień dobry moi mili. Zgodnie z waszym życzeniem udajemy się dzisiaj w miejsce, gdzie widziałam komosę białą, czy inaczej lebiodę, żeby wam o tej roślinie zrobić cały film. Wy już z tego co czytałam macie spore doświadczenia z tą rośliną. My jej często nie spotykamy, bo ona raczej w lasach nie rośnie. Właśnie w ogrodach, tam gdzie mówicie, że zwłaszcza jak nawieźliście taką żyzną ziemią, to w tych ogrodach ona się pojawia. Kiedyś u nas też pamiętam, że moja babcia mówiła, idź w tę lebiodę wyrwij tam, bo zarosło już to, czy zarosło tamto. Więc było sporo, a teraz nie ma jej. I tak jak wam w tym krótkim anonsie mówiłam, kiedy pytałam o to, czy zrobić taki film, raczej ona już w fitoterapii mało jest dzisiaj stosowana, a kiedyś była na porządku dziennym zarówno jeśli chodzi o leczenie w medycynie ludowej, jak i kuchnię, w której również była stosowana. Więc jeżeli taki film was interesuje, taka tematyka was interesuje, taka roślina was interesuje, to zapraszamy z dolarkiem na dzisiejszy odcinek. No i idziemy i dużo jej naprawdę nie ma. Więc cofnęłam się do tego okazu takiego super, który zresztą na zdjęciu się pojawił, bo ona jest taka duża i tam dokładnie będzie widać, jak ta roślina wygląda. Czyli przypomnę, że komosa biała, znana w polskiej tradycji pod nazwą lebioda, to jest jedna, patrzę gdzie ona jest, o tam się pojawia. To jest jedna z tych roślin, które balansują, można by powiedzieć, na granicy zapomnienia i codziennej obecności. Nie? Bo już jej nie ma, a kiedyś była na porządku dziennych. I jak my ją dzisiaj postrzegamy? Dla jednych to jest chwast, który nam rośnie właśnie na grządkach, którego nie chcemy i z którym cały czas walczymy. Jak większość tych ziółek, to dla niektórych to są te wstrętne chwaściory, a dla innych jest symbolem dawnego, tego prostego pożywienia, bo jak wam wspominałam, w ten sposób była też wykorzystywana, które ratowało na przykład wieśniaków w czasach głodu. Tak to właśnie było. Liście niepozorne, ale kryją w sobie bogactwo wszelkiego rodzaju odżywczych składników. A cała ta roślina w ogóle, ona ma naprawdę długą tradycję w obecności w kulturze. Od tej zupy biedaków, która ratowała w czasach głodu, jak już wspominałam, przez wszelkiego rodzaju magiczne rytuały, o których wam jeszcze powiem, aż po nowoczesne teraz zainteresowanie w kontekście żywienia i przede wszystkim w kontekście ziołolecznictwa. No dobra, to zbliżamy się do niej i mówię wam. Widzicie, tu są takie małe lebiodki, ale tu jest ten duży okaz, tu jest jeszcze mała, bo lebioda, kochani moi, widzicie, tu, na tej najłatwiej nam będzie mówić. Lebioda jest rośliną kosmopolityczną, czyli rośnie niemal na całym świecie, ale szczególnie upodobała sobie takie siedliska ruderalne, czyli już wielokrotnie słyszeliście tę nazwę, bo mówiłam, czyli to są takie miejsca przekształcone przez człowieka, czyli ogrody, pola, ale też przydroża, miedze, nieużytki, gruzowiska. Tam wszędzie ta lebioda rośnie. Lubi gleby żyzne, bogate w azot, więc stąd tutaj to wytłumaczenie, dlaczego w naszych ogrodach. Natomiast na takich mniej urodzajnych, tak jak tutaj widzicie, i tutaj tak też, potrafi też sobie wyrosnąć. Dawniej traktowano ją i mówiono o niej, że jest to towarzyszka człowieka, bo wszędzie tam, gdzie się wspólnoty ludzkie, gdzie się człowiek osiedlał, pojawiała się szybko też lebioda. A jak ona wygląda? Już się zbliżamy do niej, zbliżamy i ja wam wszystko mówię. Spójrzcie sobie na nią, widać dokładnie. Komosa biała to jest roślina jednoroczna, osiągająca zwykle od 30 cm, no tutaj są mniejsze te lebiodki, chociaż ta 30 cm, 20 może ma, ale nawet do powyżej metra wysokości, więc ona może być bardzo duża. Kto ma takie doświadczenia z lebiodą, niech tu zaraz napisze.
Co ma? Łodygę wzniesioną, rozgałęzioną, jak widzicie, często z takim czerwonawym, czekajcie, no dawaj, z takim czerwonawym nalotem, czy z czerwonawym odcieniem, widzicie, tutaj liście ma, właśnie to jest u niej dziwne, że liście ma kształtu zmiennego, tak, dlatego, że dolne to są takie bardziej trójkątne i ząbkowane, tak jak tutaj widzicie. Natomiast te górne, no tutaj akurat one się pojawiają takie, ale bywa, że są bardziej lancetowate i czasami tego ząbkowania nie mają, bo są po prostu całobrzegi. O, tutaj to bardziej wygląda, w tym egzemplarzu bardziej widać, nie? Że tu są, czekajcie, o, te są bardziej lancetowate i całobrzegi, a te tutaj na dole, jak widzicie, one na przykład tutaj, one są te trójkątne i z tym, o, czy tutaj i ząbkowane, o, czy tutaj, tak? No, także wszystko jasne. I teraz co? Powierzchnia młodych liści i pędów czasami bywa taka biaława. Ja nie wiem, czy to widać, ale wiecie, o co mi chodzi. Takim mączystym nalotem pokryta. Zresztą od tego pochodzi nazwa, tak? Komosa biała. Biała, czyli album po łacinie. Komosa biała. Dlatego, że ona się nazywa po łacinie, czekajcie, niech sobie przypomnę, właśnie album, ale Henopodium album, tak ona się nazywa po łacinie, czyli album to znaczy ta biała. I co ma kwiaty? Kwiaty ma drobne, o tutaj jak widzicie, zielonkawe, zebrane są w wiechowate kwiatostany, które są na szczytach tutaj pędów, a potem owocem jest takie błyszczące nasionko, które przypomina perełkę, taką ciemną perełkę. Tutaj jeszcze tych owoców nie ma. I jakie związki czynne są w lebiodzie? No i już mówi Katarzyna, jakie ma związki czynne ta komosa biała. Ona ma przede wszystkim saponiny triterpenowe, czyli takie związki, jesteś tu dolarku, czyli takie związki, które nadają jej gorzkawy smak, ale też w nadmiarze bywają szkodliwe dla naszego układu pokarmowego. To jest taki kazus trochę gwiazdnicy, o której Wam mówiłam, że najpierw stosuje się ją też czasami jako warzywo, ale najpierw się ją obgotowuje i tę pierwszą wodę wylewa właśnie dlatego, żeby saponiny w nadmiarze nie podrażniały naszego układu pokarmowego. I tak też robiono kiedyś, bo stosowano ją jako zamiennik szpinaku. Wyście pisali o tym, że Wy też tak robicie, więc to jest tutaj bardzo ważne. O, tutaj mamy ją. No dobrze, co tam jeszcze ma? Ma flawonoidy, czyli na przykład kwercetynę albo rutynę, czyli kwercetyna działa przeciwalergicznie, rutyna uszczelnia nam naczynia krwionośne, flawonoidy w ogóle działają antyoksydacyjnie, więc są niezwykle ważne. Ma witaminy z grupy A, witaminy z grupy B, witaminę C, witaminę A, więc tych witamin jest sporo. Dolarku, co ty robisz? Ty chodź tutaj, pooglądaj sobie tę komosę. Dobra. Ma składniki mineralne, czyli wapń, żelazo, magnez, potas, ale też ma białko roślinne. Ała, niewygodnie, więc chyba wstanę. Ma białko roślinne, bo tak kłócałam. Białko roślinne jest pod tym względem porównywalna z komosą ryżową, czyli z quinoą, bo zresztą jest z nią spokrewniona, więc to jest bardzo odżywcza i cenna roślina. Słuchajcie, idziemy sobie z dolarkiem, bo już dokładnie zobaczyliście, zresztą lebiodę każdy zna, po co tam kłócać przy tej roślinie. Idziemy sobie dalej na spacer, a ja Wam tutaj opowiadam. Aha, jeszcze jest w lebiodzie kwas szczawiowy, który dla osób z problemami nerek może być przeciwwskazaniem, ale ja o tych przeciwwskazaniach jeszcze powiem. W każdym razie to jest jako składnik też jako związek czynny występujący w lebiodzie. I teraz powiedzmy sobie, jak ona była stosowana kiedyś, bo mówiłam, że kiedyś ona była o wiele częściej stosowana. Jak ona była kiedyś stosowana w medycynie ludowej? Była przede wszystkim rośliną oczyszczającą.
tak? Oczyszczającą, wspierającą trawienie i też wspierającą przemianę materii, przez co właśnie pomagała pozbywać się z organizmu tych związków, wszystkich trujących związków przemiany materii. Ale też ze względu na flawonoidy była rośliną przeciwzapalną. Na przykład robiono taki napar z liści i przykładano go na stany zapalne, na przykład jeżeli były stany zapalne skóry, ale też wszelkie oparzenia, wszelkie obrzęki skóry. Na to też stosowano właśnie taki napar z liści lebiody. Już mówiłam, że detoksykującą, ale wzmacniającą, głównie ze względu na, czy też ze względu na zawartość witaminy C i dlatego podawano ją w osłabieniu, w anemii, ale też wiosną, kiedy trzeba było oczyścić organizm i nadać organizmowi siły na to funkcjonowanie przez cały rok. Wtedy ją stosowano. I też stosowano ją jako roślinę moczopędną, dlatego że ona pomaga nam pozbyć się nadmiaru wody w organizmie. No jak mówię, te współczesne badania to wszystko potwierdziły. Potwierdziły, że zawiera saponiny, flawonoidy, minerały, czyli to jakby uzasadnia przynajmniej po części, a w zasadzie w całości, te dawne zastosowania, czyli te intuicyjne, ludowe zastosowania lebiody. No i teraz wy sobie popatrzcie na piękną drogę, bo wiem, że lubicie też, jak tak spaceruję z wami. A ja wam powiem o tych kulinarnych zastosowaniach. Ona od wieków była też, jak już na początku wspominałam, o tu jest jakaś taka, ale zdechlaczek taki, zdechlaczek. Poszukamy może jeszcze jakiejś tutaj. Tutaj dużo pokrzyw rosło, oni te ziemię rozgarnęli i dlatego ona tutaj jest bardziej żyzna. Może dlatego się ta lebioda tu pojawia. Była nazywana chlebem biedoty, tak? Dlatego, że te młode liście gotowano i przyrządzano jak szpinak, o czym już mówiliśmy, ale pamiętajcie, że najpierw tak wtedy też robiono. Obgotowywano i wylewano tę pierwszą wodę, żeby się pozbyć nadmiaru saponin. Dlaczego zupa biedoty? No bo robiono taką zupę lebiodową, ale też robiono podpłomyki z dodatkiem mąki z nasion, na przykład lebiody, bo taką mąkę też robiono. Farsze do pierogów robiono, nadzienia wszelkiego rodzaju. To są takie dawne receptury, które potem ustąpiły miejsca różnym takim bogatszym, czy modniejszym, czy szlachetniejszym roślinom, ale kiedyś jednak były. I też mówiliśmy, że ratowała ludzi. Tak, bo w okresach niedostatku czasami lebioda całe wsie ratowała przed głodem. Natomiast bardzo ją ceniono, dlatego że w kuchni miała taki status rośliny często używanej i przede wszystkim bardzo, bardzo cenionej i pełnowartościowej. O, tu ją mamy, to się nachylę i powiem wam jeszcze, o widzicie tutaj takie, okulary mi spadły, czekajcie. Nie wiem, czy to widać, że nasionka się takie będą pojawiać. No, widzicie, a tutaj obok niej gwiazdnica. Czyli, ale jaka fajna, dorodna, taka jeszcze po deszczu zroszona, taka duża ta gwiazdnica. Piękna. Słuchajcie, powiem wam o przeciwwskazaniach. Uwaga. Lebioda spożywana w nadmiarze ze względu na te saponiny może powodować roztwór żołądkowo-jelitowy. To po pierwsze, to już o tym mówiliśmy. Wspominałam też, że ze względu na obecność kwasu szczawiowego ostrożnie powinny ją stosować osoby z kamicą nerkową i osoby, które mają reumatyzm. To po drugie. Ale też nasiona, które się potem pojawiają i z których robiono mąkę, ale też je dodawano, tak, tej mąki, nie całą, nie z samej mąki robiono, tylko dodawano. One bowiem zawierają alkaloidy i dlatego nie powinny być spożywane w dużych ilościach na surowo, dlatego że te alkaloidy są takie, no wiecie, jak to zazwyczaj są tymi substancjami, co się mówi, że to są trującymi, no ale wiecie, że dawka czyni truciznę, więc one mogą wspomagać nasze zdrowie, ale też w nadmiarze nie są zbyt wskazane. A na koniec chcielibyście zapewne posłuchać i Dolarek też posłucha.
jakie związki ma lebioda z wierzeniami ludowymi i z dawną słowiańską magią. Ona była rośliną właśnie taką o takim znaczeniu dualnym czy dualistycznym. Czyli była rośliną pogardzaną i czczoną zarazem. Dlatego, że w ludowych wierzeniach uważano ją za diabelski chwast. Dlaczego? Dlatego, że ona wciskała się wszędzie i zagłuszała inne rośliny. Dlatego uważano, że ona ma w sobie te złe moce. Ale jednocześnie przypisywano jej moc ochronną. Dlatego, że takie gałązki lebiody wkładano do strzechy, za belkę w chacie, żeby oczywiście odpędzać duchy i odpędzać uroki. Mówiono też na wsiach, że lebioda pożera nędzę. Dosłownie i w przenośni można by się tego tutaj dopatrywać znaczenia. Dlatego podawano ją ubogim, by choć symbolicznie odgonić od nich głód i w ten sposób jakąś dać im namiastkę, nie wiem czy szczęścia, chociaż najedzony człowiek to i szczęśliwy człowiek. W obrzędowości słowiańskiej lebioda jest też rośliną, czy była rośliną, która związana była z przejściem i przemianą. Dlatego, że to jest roślina, która ma zdolność przetrwania w trudnych warunkach, więc rośnie mimo wszelkich przeciwności. Dlatego tak ją właśnie postrzegano. A z tego też powodu liśćmi lebiody zasypywano nowo zasiane pola, aby ziarno nie znało głodu. Właśnie dlatego, że ona pozwoli im w tych wszystkich przeciwnościach, nawet jakby były niesprzyjające warunki, to ziarno przetrwa okraszone tymi liśćmi lebiody. No i tak właśnie było, dolarku. Chodź, idziemy dalej. Chodź, słonko. Moi drodzy, to tyle o tej lebiodzie. Bardzo interesująca i bardzo cenna roślina. Tak jak mówiłam, pisaliście, że ją wykorzystujecie. Ja bardzo dawno temu kiedyś z niej próbowałam robić taki szpinak właśnie z masełkiem i z tartą bułką. To na jeden sposób, a drugi z czosnkiem też próbowałam robić, ale ponieważ już od bardzo, bardzo, bardzo dawna tej lebiody tutaj nie ma, nie będę jednej lebiody tu pozyskiwać, która rośnie, ta gwiazdnica naprawdę jest imponująca. Tutaj patrzcie, kwitnie. Żeby zrobić z niej szpinak, a w ogrodzie nie mam, więc nie robię, ale może tutaj gdzieś przejdę, może jeszcze po jakichś łąkach, może do kogoś do ogrodu zajrzę i sobie zrobię. Piszcie mi, czy warto, piszcie mi, czy to faktycznie smakuje jak szpinak, piszcie mi, czy wy gotujecie zupę, czy ją w jakiś sposób inny przerabiacie i piszcie mi, czy stosujecie ją fitoterapeutycznie. Widzicie, ona trochę jest jako taka roślina przyprawowo-kuchenna stosowana. Nie ma tak jak w przypadku innych roślin, czy dziurawiec, czy każda inna na przykład, czy macierzanka, stosowana już jako taka docelowa roślina w fitoterapii. Tylko ona jest pozyskiwana, czy była pozyskiwana głównie na te cele kulinarne. Czyli taka porównywalna z innymi przyprawami. Fajne te rośliny są. Super, czekajcie, ja się obracam i teraz się będę z Wami żegnać. Oto ja, żegnająca się z Wami. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście przegadany, wiadomo. Inny nie będzie, to od razu mówię. I przypominam tyle razy. Nie robią już na mnie wrażenia te komentarze. A pani zaczęła dopiero w 7 minucie mówić o tym, o tym. Nie, ja zaczęłam mówić już od pierwszej sekundy. I ja nie opowiadam tutaj o tym, nie wiem, o rzeczach jakichś wydumanych, tylko dzielę się z Wami moją wiedzą fitoterapeutyczną, a że ona czasami na początku bezpośrednio nie dotyczy roślin, to mój Boże, jeżeli ktoś chce mieć ogólne pojęcie, to proszę z tego skorzystać. Ja tutaj nie opowiadam o silnikach, o samochodach czy o lotach w kosmos, tylko opowiadam cały czas o roślinach, o moich doświadczeniach, o tym właśnie, jakie są też warunki w lesie,
Dzielę się z Wami z moimi spostrzeżeniami. No na tym to wszystko polega na tym kanale. To nie jest takie, proszę bardzo, poproszę jeden chleb, bardzo proszę, 5,60, do widzenia. Nie, 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 nie. I tutaj tak nie będzie i mam nadzieję, że ci z Was, którzy tutaj ze mną są, właśnie to doceniają i właśnie z tego się powodu cieszycie. A my z Dolarkiem idziemy dalej. Pozdrawiamy Was. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Pa!